Może to jest jakieś romantyczne się przejść taką rzeczką z dziewczyną za rękę. Szkoda, że nie ma Ali. To było takie romantyczne. Ale mi właśnie wąż tutaj przeszedł. Gdzie on jest? Siemanko. Tego vloga zaczynam na treningu. Pamiętajcie, jak się chce podróżować i trenować, da się. Tylko trzeba chcieć właśnie. Bo niektórzy się mnie pytają: Piotrek, jak ty to robisz, że tyle podróżujesz, a i tak cały czas trenujesz, jakąś tam formę masz, w miarę dobrą, teraz nie mogę narzekać. Właśnie, bo chcę. Jestem tak przyzwyczajony, że obłędnie gdzie jadę, szukam sobie siłowni, szukam sobie salki treningowej i trenuję. Bo codziennie tą godzinkę można poświęcić na to, żeby trenować. Tylko trzeba chcieć, pamiętajcie. Dobra, lecę dalej. W ogóle miałem też boksować później, po skończonej siłowni, ale dziewczyny zaczęły jogę, także nie będę im dzisiaj przeszkadzał. Robię siłownię i jadę tam, gdzie dzisiejszy odcinek, czyli na pustynię Mui Ne. Wiedzieliście, że w Wietnamie jest pustynia? Bo ja pierwszy raz jak tu przyjechałem i zobaczyłem, to zwariowałem. Nie miałem pojęcia, że tutaj są pustynie, a są. I to zobaczycie w tym odcinku. Zapraszam. Maszyna na mnie czeka. W ogóle wczoraj pokazywałem, nie wczoraj, przedwczoraj, kask trochę inny, ale wiadomo, że chyba sobie kupiłem. Wczoraj mi dali na rower, ale trzeba było kupić lepszy. W ogóle moje niezawodne sandały już mnie obtarły. Drugi dzień nie założyłem skarpetek, dzisiaj pierwszy dzień i popcierały. Mówiłem chodzić w skarpetkach i sandałach. Jak typowy Polak. No i dotarłem. Pierwsze miejsce. Czerwone wydmy w Mui Ne, a raczej czerwony piasek. Chociaż teraz jest pomarańczowy, ale nazywa się czerwony. I czego nie rozumiecie? Pani właśnie przed chwilą dawała mi taką deseczkę. Dla mnie to żadna atrakcja, a raczej totalny bezsens, żeby mieć piasek wszędzie. W tyłku, tu też i tak dalej. Bo wiadomo, jak się zjeżdża na tym, wszędzie by się wsypyło. Nic fajnego. Tym bardziej jak się ma pół godziny drogi stąd, żeby dojechać do hotelu. Ja dziękuję. Jutro rano, bo dzisiaj już nie zdążę, bo 30 km stąd, z Mui Ne. W ogóle Mui Ne, muszę wam powiedzieć, co to jest Mui Ne. Mui Ne to jest ogólnie wioska rybacka, którą widzieliście wczoraj. Jak nie widzieliście, to zobaczcie, bo jest naprawdę warto. I ośrodek wczasowy. Ośrodek wczasowy... O! Na krosie jeździ. Zarąbiście, może coś fajnego nakręcę. Bo chyba będą coś świrować i skakać. Tak? A, kręcą coś. O, skoczył. Dobra, zarobiście, coś wam pokażę. No, ośrodek wczasowy głównie dla Rosjan. Ponieważ, jak mogliście widzieć, wszędzie tutaj dookoła były restauracje, wszystko porobione, ale ich tu teraz nie ma. Zresztą w Tajlandii tak samo jakby są, ale nie mają pieniędzy i mają lipę. Jakiegoś szału nie było, nie? Ale fajnie. Sam bym z chęcią spróbował. Ale raczej mi nie dadzą. No i ogólnie Mui Ne to jest taka mała tu wioska, ale wszystko co tam się dalej liczy, to też mówią, że to jest Mui Ne, chociaż to wcale nie jest Mui Ne. I dodatkowo białe wydmy też mówią, że to w Mui Ne, a też nie są w Mui Ne, bo są 30 km stąd. Dlatego to tam dzisiaj już nie pojadę, dopiero ewentualnie jutro. Tutaj na tej pustyni już raz byłem, też 3 lata temu. Była wtedy lepsza pogoda, zachód słońca. Jest ok. Chciałem wam pokazać, bo tak jak mówiłem, nie każdy oglądał tą serię. Dostałem też wczoraj pytania na temat tego, jakie kraje są otwarte teraz w Azji. Bo ktoś chciałby sobie zrobić rundkę po Azji. Powiem wam, że teraz już jest całkiem fajnie i można parę tych krajów odwiedzić. No to zaczynając od mojego drugiego domu.
Tajlandia, Malezja, Filipiny, Bali, Indonezja. Nie wiem, czy cała Indonezja jest otwarta, czy tylko Bali otworzyli, bo wcześniej trzeba było kwarantannę 5 dni, teraz już chyba nie trzeba. Wietnam, gdzie aktualnie jestem. Laos, niby otworzyli, ale nie wydają wiz, czyli nie otworzyli. Birmy też nie otworzyli. Singapur otworzyli też. No, to już Tajlandia, Wietnam, Singapur, Malezja, Filipiny. Co tam jeszcze? No 6 już możecie odwiedzić. Dobra, nikt teraz nie mundurkuje, że Bali to nie kraj, bo ja wiem, że to nie jest kraj, ale chyba jest tylko Bali, czyli wyspa Bali w Indonezji otwarta. Ostatnio mnie to tak zdenerwowało, jak mączkowali. Bali to nie jest kraj. Wow, fajnie. Jakbym nie wiedział o tym, że to nie jest kraj. Ogólnie niektórych mączkowanie mnie zaczyna drażnić. Czasem się człowiek przejęzyczy, a wyciągnie to, co druga osoba. Tak samo ostatnio, jak mówiłem o kawie, że jest drugim importerem, bo ci powiedziałem, a miał być eksporter. Coś pomieszałem, po prostu coś pomieszałem i też, no, po prostu to jest przejęzyczenie. No. Wiadomo, że stąd leci w świat. Każdemu się zdarzy czasem pomylić coś. Powiem wam, że kiedyś tu byłem, 3 lata temu. Tej trawy, tu wszystkiego tego nie było. Zaczyna to obrastać. W ogóle, kolejna sprawa. To, co zobaczyłem po drodze jadąc tutaj, nie chciałem tego widzieć. Wszędzie śmieci. Wszędzie po prostu śmieci wzdłuż drogi. To miasto się nadaje do bycia na terenie Indii, a nie Wietnamu. To nie pasuje. Takiego obrazu Wietnamu nie chcę pokazywać. A niestety też muszę. I o tym właśnie mówię. Wszędzie gdzie się... To pojedyncze śmieci, no dobra, to nie są takie pojedyncze. Ale tu normalnie były wysypywane chyba z ciężarówek w niektórych miejscach i robione wysypiska. Straszne to jest, jak ludzie nie szanują. Przyjechałem teraz jeszcze na miejscówkę Fairystream. Teraz wam pokażę, co to jest. Patrzcie, jakie stare reklamy nieodnawiane. No. Miałem się co dziwić, 2 lata do niego nie było. Miejscówka, gdzie widziałem u Bartka z Bezplanu na vlogach. Trzeba tam jakieś izby. Aha. Co się normalnie tylko rzeką idzie? No dobra, zaraz sprawdzę. No tak, to muszę gdzieś zostawić swoje klapki. Sandałki. Kurde, takie sandały to strach, że ktoś ukradnie. Taki żarcik. W ogóle fajnie mi się już dzisiaj nogi opaliło od sandałek. Wiedziałem, żeby skarpetka chodzić. Idzie się tam rzeczką. A gdzie dojdę, to zaraz wam pokażę. Wiecie, co mnie zastanawia? Ile ścieków tu płynie. I to jest atrakcja turystyczna też tego miasta. Znaczy tej wsi w sumie. Bo Muinne to jest bardziej wioska. Ale jakie tu są rozkminki. Zwykła rzeczka. Potok po prostu, który jest zrobiony na atrakcję turystyczną. Tam dalej zobaczycie też dlaczego, bo tam takie góry są i tak dalej. Ale wzdłuż tej rzeczki normalnie porobione restauracje. Jakby ktoś sobie chciał zrobić na przykład przerwę w marszu po rzece i coś zjeść. O, patrzcie, tu taka duża już nawet. Powiedzmy tak, no. Niektórych rzeczy nie da się łatwo zrozumieć. I to jest na przykład to, czego ja nie rozumiem. Co w tym takiego fajnego tu jest. Ale zaraz zobaczymy, co będzie dalej. I jeszcze tu trzeba za wstęp płacić. Ale mi właśnie wąż tutaj przeszedł. Gdzie on jest? Ale się wydygałem przez chwilę. Wiecie, nigdy nie wiadomo, co to za wąż. A z pół metra miał. Cały czas nie rozumiem fenomenu tego miejsca.
Może jeszcze nie doszedłem, na pewno nie doszedłem jeszcze do miejsca, do którego mam iść. Ale jak teraz się to po prostu się idzie rzeką i tyle. Może to jest jakieś romantyczne się przejść taką rzeczką. Jeździ dziewczyną za rękę. Szkoda, że nie ma Ali. To było takie romantyczne. Ja w ogóle szkoda, że jej nie ma. Fajnie jakby była. O. Wiecie co jest dobre? Co jakiś czas stoją kible. Żeby nie siekać może do tej rzeki, żeby ktoś inny później w to nie wdepnął. No, coś się tu zaczyna. Jeszcze chciałbym wszystkim podziękować za fajny odbiór wcześniejszych odcinków. Seria z Wietnamu będzie na pewno bardzo, bardzo udana. Ja już sam o tym wiem, bo po prostu wiem. Mam plany na fajne odcinki, fajne miejsca, pokazać na pewno dużo więcej niż ostatnio. Będzie zarobiście. Nie wiem, czy tu się płaciło za to, żeby sobie zobaczyć to. Nic, idę dalej, może coś mnie ciekawego spotka oprócz tego węża. Zajebista atrakcja. Pamiętajcie, będziecie w Wietnamie, koniecznie przyjedźcie. Przechadzka po rzece. Podziwiam ludzi, którzy potrafią zrobić pieniądze z niczego. No bo tak naprawdę jest taka atrakcja turystyczna, ktoś przyjdzie i tak zapłaci, żeby wejść. Pieniądze zarobione. No, to nawet ładnie wygląda. Nie ma co. Ale to jest kawałek, a idę już 15 minut. Właśnie spotkałem ziomków, o, tam gdzieś są, co byliśmy razem w hostelu w Saigonie. No i tutaj znowu ich spotykam. Pewnie będą jechali podobną trasę jak ja do Hanoi. Pytałem się ich, czy tam jest coś fajnego. Oni mówią, mały wodospad, ale najlepsze już minąłeś. Najlepsze. Co dla kogo jest najlepsze? Trochę piasku w różnych kolorach. Naprawdę chciałbym zrozumieć, o to chodziło w tej atrakcji turystycznej, ale to było po prostu przechadzka. No dobra, no, to wygląda ładnie, no. Ale mówię się, no to nie robię jakiegoś wrażenia, żeby specjalnie iść rzeką 20 minut. Ja to zawsze wpadnę na jakiś fajny pomysł, co? To mi się podobało mnie właśnie. Ale to jest, wiecie co jest fajne? Ja przynajmniej przecieram szlaki dla was. Jak ktoś z was wpadnie na pomysł, żeby przyjechać do Muinę i nie interesuje go takie coś, co jest za mną na przykład, albo romantyczna przechadzka z dziewczyną za rękę po rzece, to nie przychodźcie. Nie ma po co. Będziecie widzieli przynajmniej. A, jak się zastanawiacie, po co się idzie tutaj 20 minut rzeką, żeby zobaczyć ten wodospad, który ma 3 metry, może 4 i śmierdzi jak nie mam. No, dobra, to by było na tyle ze zwiedzania atrakcji turystycznych Muinę dzisiaj. Wybaczcie za to. Trafiłem właśnie fajnie na food court. To jest właśnie jakby niedaleko Muinę. Czekam na roladę z czerwoną kapustą. Jeszcze z jakimiś tam ziemniakami, ale nie wiem w jakiej postaci. Ale powiem wam, że naprawdę bardzo tu ładnie. Wiecie, czego nie mogło też zabraknąć, że wam pokazał, bo to jest jedna z lepszych rzeczy, a najlepsza kawa, jaka w ogóle jest w Wietnamie. Jest to egg coffee, czyli kawa z jajkiem. A jajko to dokładnie zrobiony kogiel mogiel, taki polski. Jest na górze zrobiona z tego pianka. Jest tak cudowna kawa. Nigdzie na świecie nie piłem takiej kawy jak tutaj. Nie, że kawa jest tutaj pyszna, to że z tym jajkiem na górze, z tym kogiel mogiel, nie wiem jak to się mówi.
to no petarda, po prostu petarda, ale bardzo słodka, ale pyszna. Smacznej kawusi. Rolatka, kapusta, jakieś placki z ziemniaków. Jestem jeszcze w toalecie, w tym miejscu, w którym jadłem i powiem wam tak, ja zawsze wiedziałem, że Azjaci nas wyprzedzają o lata świetlne w pomysłach. Patrzcie tutaj, toj, elegancko, jak sobie stoicie, poduszka na łeb, jak jesteście pijani, popielniczka od razu przy kiblu. Mistrzowie świata. Mieliście kiedyś w życiu tak, że do recepcji hotelowej wjeżdżaliście motocyklem, żeby zaparkować? W Wietnamie zdarzyło mi się to już parę razy, nie tylko teraz, wcześniej jak byłem. Ze względu na to, żeby nie zginął motocykl. Nie wiem, czy tu kradną, ale słyszałem też, że ze względu na to, że policja po prostu zabija, ale pewnie może też kradną, nie wiem. Szkoda by było. No, koniec dzisiejszego dnia. Idę zrobić swoją robotę. Widzimy się jutro. Z racji tego, że nie chciało mi się wychodzić, szejkę z butelki, białko wojownika, pełnowartościowy posiłek, wszystko. Węglowodany, białko, tłuszcze. Można iść spać później. Motocykl zapakowany. Pierwsza odległość, na którą mam do przemierzenia, to godzinka drogi na białą pustynię, a następnie lecę do miejscowości Dalat. Dzisiejszy dzień ogólnie zapowiada się ciężko. Najpierw mam godzinę, żeby dojechać na pustynię, później kolejne 3 godziny górami, żeby dojechać do miejscowości Dalat. Zwiedzam tą miejscowość i następnie 2-3 godziny, żeby dojechać do Danang. Danang? Czekajcie, sprawdzę. Zawsze mi się myli Danang z Nha Trang. Muszę zaobadać. No dobra, nie tak jak mówiłem, Nha Trang. Danang jest dopiero wyżej. Tam się będę spotykał z Dawidem z kanału Na Przekór i zostaję tam na cały weekend do niego, bo mamy naprawdę plan na zarąbiste odcinki, także będzie wesoło, na pewno będzie wesoło. Zresztą kto widział Dawida na YouTube, wie jaką jest barwną postacią, także no, nie dam rady się nudzić przez cały weekend, zatrzymuję się u nich, zaprosili mnie do siebie, on wraz z swoją dziewczyną Klaudią, także dziękuję bardzo. Nic, w drogę, trzeba ruszać. Jestem właśnie 30 km od Muinę. Na północ nie dążę, bo to na trasie miałem nawet. Do miejsca, do którego zmierzam. Przyjechałem na białą pustynię i jezioro, które tutaj jest. Dodatkowo może się uda na kładach pojeździć po pustyni. Patrzcie, co tutaj można zjeść. Barana. Barana albo takie jaszczurki małe. Tak, w Wietnamie chyba nie ma rzeczy, której nie można zjeść. No bo tu jedzą wszystko, ale to wam opowiem właśnie dokładnie później, jak będę z Dawidem, bo on tu już mieszka trochę, także on wie co i jak i dlaczego. No mi się wydaje, że po prostu to zostało jeszcze, wiecie, po wojnie, że no wtedy po prostu no, musieli, jedli wszystko i to zostało wtedy już tak. Wiem, że w Polsce dla wielu osób jest niewyobrażalne zjeść niektóre zwierzęta, ale w Wietnamie jest inaczej. Dobra, idę szukać kłada, bo z chęcią chcę się przejechać. O, znalazłem. Chcę się przejechać po pustyni na kładzie. Dobra, to są kłady, którymi jednym z nich zaraz będę jechał. I tak, cena za dużego, za 20 minut to jest 800 000 dongów, czyli to jest jakieś 150 zł, mniej więcej. Można wziąć mniejszego za 600, ale wolę większego. No i przejechać po pustyni w Wietnamie. Super sprawa. No, tym będę jechał. Ale kozak. No i ruszam na pustynię.
przejechaliśmy gdzieś kawałek i teraz próbujemy mnie namówić, żebym zjechał sobie stan dół. Na tym plastiku, ale przecież mi się nie chce. Bo miałem wszędzie piasek. Ale górka, powiem wam, że jest dość spora i pewnie mi się fajnie jechało. Ale lepiej na pewno jeszcze na desce takiej, wiecie, na stojąco. Super jest ta piosenka. Piasek jest przepiękny. Ale se leciał. Powiem wam, że fajnie. Nawet na początku mi to nie pasowało, że on kierował. Ale po tym jak mnie przewiózł, było zarąbiście. Adrenalinka była i to najważniejsze. No i tu się zaczyna jeziorko. Ale taki kiep jak zjeżdżał, bo powiem wam, że fajnie było. Naprawdę. Warto tu przyjechać i warto sobie wziąć właśnie kładę. 150 zł jest naprawdę spoko. No, kokosek, żeby się nawodnić po pustyni. Ciepło trochę było, nie ukrywam. A ja jestem ubrany styl Janusz, skarpety, sandały, wiadomo. Dużo trasy mnie czeka, to dlatego. Kolejna trasa, teraz 3 godzinki jazdy do miejscowości Dalat, która jest w górach, przynajmniej tak mi się wydaje, tak patrzyłem po mapie. No i jadę dalej. Dzisiaj będzie długi dzień, może się do toalety pójdę. Będzie długi dzień ogólnie, ale będzie bardzo udany. No. Pustynię, Mujnę polecam wam bardzo, żeby zobaczyć. Wioska rybacka, którą widzieliście wczoraj. Sywiak, nie wiem, jak kogoś to interesuje, to też fajnie zobaczyć. Jak się zaśmieca na przykład środowisko, dodatkowo jak się jedzie wzdłuż pustyni, nie ulicą główną, gdzie są turyści i resorty, tylko kolejną. Możecie zobaczyć, jak pięknie palą śmieci i wożą i wyrzucają tam wszystko. Po drodze starałem się szukać jakiegoś usprawiedliwienia dla tych ludzi, dlaczego to robią. No i wydaje mi się, że po prostu przez to tam wywożą i palą, bo ich nie stać na to, żeby inaczej utylizować. 2 lata tu nie było turystów i dalej w tej miejscowości nie ma turystów. Ja wczoraj widziałem tyle, że na 2 rękach mógłbym policzyć. Na palcach. Dokładnie tak się mówi. Także no cóż, wiem, że takiego czegoś się nie powinno robić, bo oczywiście to niesamowicie źle wpływa na środowisko, ale bieda to bieda. Kłada na pustyni bardzo, no taka zajawa i to powiem wam, że naprawdę wyjście ze dużego, on tak zapieprza i tą traskę, którą on najpierw zjechał z tej strony skarpy, później z drugiej, później ja jechałem już, ale już tego nie nagrywałem. Mega, naprawdę, no adrenalinka była, a to jest najważniejsze w fajnych przygodach, żeby była adrenalinka, a tutaj była. Polecam bardzo. I to macie praktycznie na trasie, jak będziecie jechali w górę Wietnamu. Na pewno będziecie ten przyjeżdżać. To oznacza to, że muszę tam iść. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Zostawcie subskrypcję, jak się podoba. Lecimy po 300 koła. Pozdrawiam serdecznie.